W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jakie zdobienia możemy uzyskać, używając efektu syrenki. To pyłek, który zna każdy stylista paznokci. Zobaczcie, jak nim pracować. Przedstawimy 2 pomysły na letnie stylizacje. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Pauliś Walaszczyk. Hej, kochani. Nasza gwiazda z centrali. A my zajmiemy się 2 zdobieniami syrenkowymi. Dokładnie. Jedno będzie delikatne, a drugie troszkę bardziej szalone. Zaczynamy. Syrenka. No każdy wie, jak nią pracować, a jednak czasem zdarzały się błędy, dlatego warto jest się cofnąć do absolutnych podstaw i omówić sobie wszystko od pieca. Dokładnie. Nagraliśmy już taki odcinek, w którym pokazaliśmy Wam 11 syrenek i sposoby na to, jak je aplikować. Również 11 sposobów. Jeżeli widzieliście, to super, jeżeli nie widzieliście, to link znajdziecie tutaj. Tutaj. Tam, tak? Tu. A tymczasem przechodzimy do praktyki dzisiejszych zdobień. Tak jest! Zapraszam. Zaczynamy. Pierwszy set paznokci wykonaliśmy za pomocą Light Rose'a, następnie pokryliśmy je Mr. White'em i wtarliśmy w jego dyspersję syrenkę Mermaid. Zdobienie wykonaliśmy przy pomocy Effect Base oraz syrenek Pastel Pink i Neon Lila. Całość zabezpieczyliśmy 2 warstwami Wet Looka, a detale namalowaliśmy za pomocą Arte Brillante White. Drugi set przedłużyliśmy Light Rose'em, następnie nałożyliśmy kolory La Bamba i Ave Neon oraz neonowe syrenki Neon Pink i Neon Orange. Paznokcie w całości pokryte syrenką wykończyliśmy Wet Lookiem, a te zdobione supermatem, Tip Topem i Arte Brillante White. Na zmatowionej powierzchni bufferem o gradacji 180 na 220 nakładamy 1 warstwę Mr. White'a, pędzelkiem 004 dojeżdżamy do skórek. Przymrażamy przez 15 sekund w lampie. Dokładnie to samo robimy na środkowym paznokciu. Uwaga! Biała powierzchnia nie musi być idealnie gładka, dlatego że za chwilę będziemy sypać syrenkę i jakby co przykryjemy ewentualne nierówności. Czynność powtarzamy na palcu wskazującym. Nakładamy 1 warstwę koloru i podsuwamy go pod skórki pędzelkiem 004. Wracamy do serdecznego paznokcia. Pokrywamy go cieniutką warstwą Effect Base i puchatym pędzelkiem i syrenką Neon Lila obsypujemy końcówkę paznokcia, starając się stworzyć ombrę. Największa intensywność jest przy wolnym brzegu, a im wyżej idziemy, tym mniej produktu nakładamy. Upewniamy się, że pyłek znajduje się również na randzie wolnego brzegu. Ocieramy pędzelek o suchy wacik i przechodzimy do syrenki Pastel Pink. I robimy dokładnie to samo, tylko na odwrót. Sypiemy produkt od strony skórek i schodząc niżej zmniejszamy ilość produktu. Lepiej pracować na raty niż napruszyć za mocno. Delikatnie dotykamy powierzchni skórek, równie delikatnie dotykamy przejście kolorystyczne, które nam powstało. Pamiętajmy, że obydwie syrenki sypiemy na mokrą warstwę Effect Base'a, więc nie dociskamy pędzla. Nie chcemy wtłoczyć pyłku na chama, jak to mówią, tylko delikatnie go przykleić, tak? Jeżeli użyjemy zbyt mocnego nacisku, mogą nam potem powstać nieładne grudy. Nasączamy wacik wipe-offem, przecieramy pędzelek do żelu numer 6, w ten sposób pozbywamy się bazy i syrenki z połowy paznokcia i uzyskujemy geometryczny wzór. Wykonujemy ruch zbierający i oczyszczamy pędzel, aby jeszcze raz dokładnie wyczyścić powierzchnię z resztek bazy i pyłku. Rantem pędzelka oczyszczamy nadmiar produktu z okolicy skórek. I dopiero teraz wkładamy rękę do lampy i przymrażamy przez 15 sekund. Pora na środkowy paznokieć. Również nakładamy Effect Base Gel cieniutko i tymi samymi kolorowymi syrenkami wykonujemy ombrę. Zaczynamy od wolnego brzegu i sypiemy mniej więcej do połowy długości. Przekręcamy paznokieć, aby dokładnie rozłożyć produkt na bokach. Czyścimy pędzelek o suchy wacik i przechodzimy do różowej syrenki, którą aplikujemy od strony skórek. Przymrażamy przez 15 sekund i przechodzimy do małego palca. Od sypania syrenki na poprzednich paznokciach na małym palcu mamy co nieco zanieczyszczeń na powierzchni. Akurat w tym zdobieniu to żaden problem. Nakładamy Effect Base, zabezpieczając wolny brzeg. Zaczynając od strony skórek, sypiemy różową syrenkę. Przekręcamy palec, aby dokładnie rozłożyć produkt po całej szerokości. Czyścimy pędzelek o suchy wacik i zamieniamy syrenkę na Neon Lila. Opruszamy paznokieć tak długo, aż połączymy obydwa kolory. Po co zamieniliśmy kolejność? Po nic, po prostu chcieliśmy pokazać, że nieważne, z której strony się zaczyna. Łapiemy za pędzel do żelu numer 6, moczymy go w wipe-offie i robimy dokładnie to samo, co przy pierwszym paznokciu. Pozbywamy się produktu, aby wyciąć wzór. Porządnie oczyszczamy powierzchnię, co jakiś czas wycierając pędzelek o wacik. Jeśli wydarzy się wypadek przy pracy, czyli wytniemy wzór zbyt głęboko, możemy go z powrotem przesunąć puchatym pędzelkiem tam, gdzie chcemy, żeby się zaczynał. Całość utwardzamy przez 30 sekund.
Po wyjęciu ręki z lampy oczyszczamy paznokcie lodowym Ice Cream Brushem. Jeśli został Wam pyłek na dłoni, nie przejmujemy się tym zupełnie. Zejdzie, kiedy klientka pójdzie oczyścić ręce. Drewnianym patyczkiem usuwamy nadmiar syrenki z okolicy skórek. 004 nabieramy odrobinę Mr. White'a i rozkładamy go na serdecznym paznokciu. Utwardzamy przez 30 sekund. Obsypujemy nasz utwardzony Mr. White syrenką Mermaid, następnie odsuwamy słoiczek i paluszkiem bardzo delikatnie wcieramy okrężnymi ruchami syrenkę. Nie trzemy, nie dociskamy. Masujemy, pamiętając o tym, aby nie pominąć powierzchni tuż przy skórkach. Czynność powtarzamy na paznokciu wskazującym. Ważne, aby nie masować nad otwartym słoiczkiem, ponieważ pyłek zmieszany z dyspersją nie będzie się nadawał do ponownego użytku. Oho, wypadek przy pracy. Zobaczcie, pojawiła się plamka, pyłek nie chciał się dobrze wetrzeć. Dlaczego? To mógł być zbyt grubo nałożony Mr. White, zbyt grubo posypany pyłek, zbyt mocno wtarta syrenka lub źle utwardzony paznokieć. Co wtedy robić? Łapiemy za fioletowy cleaner, nalewamy na wacik i mocno przecieramy całą białą powierzchnię, pozbywając się tafli. Trudno, trzeba ją wetrzeć jeszcze raz. Nakładamy jeszcze jedną warstwę Mr. White'a, pilnując, aby tym razem cieniutko rozłożyć produkt, ponieważ poprzednim razem Paula sobie nie pożałowała. Utwardzamy przez 30 sekund i powtarzamy proces sypania. Odkładamy pudełeczko i bardzo delikatnie masujemy powierzchnię. I voilà! Mamy piękną taflę. Wracamy do małego paznokcia, który wciąż jest goły i wesoły. W całości pokrywamy go Mr. White'em i utwardzamy przez 30 sekund. Nakładamy drugą warstwę, tym razem podjeżdżając pod same skórki pędzelkiem 004. Całość utwardzamy przez 30 sekund. Sypiemy syrenkę i aby uzyskać piękną taflę, masujemy tak długo, aż czujemy, że pod palcem mamy całkowicie gładką powierzchnię. Nic nam już nie chrupie. Można zmienić palec, jeśli sporo pyłku zdążyło się już przykleić do rękawiczki. Miękkim pędzelkiem pozbywamy się nadmiaru pyłku, szczególnie w okolicach wału okołopaznokciowego. Na kciuku robimy dokładnie to samo. Nakładamy jedną warstwę, utwardzamy przez 30 sekund. Nakładamy drugą warstwę, tym razem podsuwając kolor pod skórki. Kciuka wsuwamy w sam środek lampy, jak najgłębiej. Puchatym pędzelkiem sypiemy syrenkę, dokładnie masujemy, usuwamy nadmiar pyłku. Paznokcie pokrywamy wet lookiem. Pamiętamy, aby dokładnie zabezpieczyć wszystkie miejsca łącznie z krawędziami. Przymrażamy zdobienie w lampie. Zdobienia, na których sypaliśmy syrenkę zamiast ją wcierać, potrzebują 2 warstw wet looka, aby wyrównać powierzchnię. To również dobry moment, aby dołożyć odrobinę syrenki w miejscach, gdzie jej brakuje. Przed włożeniem pędzelka stopem z powrotem do butelki wycieramy go o wacik, żeby pozbyć się drobinek. Robiąc dużo stylizacji syrenkowo-pyłkowych, warto mieć osobny top, który sobie podpisujemy, żeby się nie pomylić i wtedy już się nie przejmujemy, dlatego że w przypadku tych wszystkich błyszczących tafli pyłkowych używamy tego, a w przypadku klasycznych, tradycyjnych, tylko hybrydowych bez pyłków, tego drugiego. Utwardzamy przez 30 sekund. Kciuka pokrywamy wet lookiem i utwardzamy osobno. Po około minucie usuwamy dyspersję wacikiem namoczonym w cleanerze Wipe Off. Pamiętamy, aby zmienić wacik po 2-3 palcach, aby nie przenosić dyspersji i nie wcierać jej w skórki. Suchym wacikiem raz jeszcze polerujemy powierzchnię, aby się upewnić, że zdjęliśmy całą dyspersję. Bufferem o gradacji 220 niezwykle delikatnie wygładzamy krawędź od spodu. Uwaga! Wystarczy o 1 ruch za dużo, żeby przepiłować wolny brzeg, a wtedy tracimy nasze zabezpieczenie i prędzej czy później cała nasza tafla zejdzie jak plastrem. Wiecie, jak taki po prostu płatek. Dlatego wygładzając pod spodem paznokcie jesteśmy ultra delikatni. Dobra, kiedy już to zakończyliśmy, prosimy naszą klientkę o to, aby umyła dłonie. Pędzelkiem 007 oraz białym Arte Brillante wykończymy nasze zdobienie. Na palcu serdecznym malujemy pierwszą linię, od skórek do wolnego brzegu, poszerzając ją ku dołowi. Pora na drugą. Wykonujemy ją w taki sam sposób. Poszerzamy linię, wypełniając ich środek. Malujemy trzecią linię w taki sam sposób. Przymrażamy paznokieć i przechodzimy do środkowego palca. Malujemy 2 cienkie fale, jedną u góry, drugą u dołu. Tak jakbyśmy chcieli stworzyć obrys chmurki. Łapiemy za pędzelek Aquarel Sting, spłaszczamy włosie i cieniujemy linię, tworząc łunę. Ważne jest, aby łapać granicę linii, a nie próbować rozblendować ją całą. Co jakiś czas wycieramy pędzelek z nadmiaru już rozblendowanego produktu. Przymrażamy przez 15 sekund. Sondą nabieramy odrobinę żelu Arte i stawiamy większe i mniejsze kropki. Pędzelkiem 007 umoczonym w tym samym żelu, ale jednocześnie porządnie odsączonym, tworzymy z kropki gwiazdkę,
prowadząc ruch w górę, w dół, w lewo, w prawo i po przekątnych. Prowadzimy cieniutkie linie pomiędzy gwiazdkami. Całość przymrażamy. Na wskazującym palcu prowadzimy analogiczne linie jak na serdecznym, ale tym razem grubsze mają się stać przy skórkach, a nie przy wolnym brzegu. I to już! Tak prezentuje się pierwsza propozycja Pauli. Czas na drugą propozycję, do której wykorzystamy nasze kolory z kolekcji Fluomania. Pewnie już o nich słyszeliście, dlatego że jest to hit tego lata, a jeśli nie, a lubicie żywe neony, to koniecznie spójrzcie sobie do tego odcinka, tam pokazujemy, swatchujemy, tłumaczymy, czy pracować na białym podkładzie i tak dalej, więc wszyscy fani neonów, zajrzyjcie. Na mały paznokieć nakładamy Ave Neon. Ponieważ wystarczy jedna warstwa koloru, od razu podsuwamy go pod skórki pędzelkiem 004. Puchatym pędzelkiem obsypujemy neonową syrenką w kolorze orange, delikatnie masujemy i nadmiar strzepujemy miękką szczoteczką. Pokrywamy paznokieć wet lookiem, pamiętając o tym, aby zabezpieczyć wolny brzeg. Na wskazujący paznokieć nakładamy La Bambę. Również nakładamy jedną warstwę, więc od razu podjeżdżamy pod skórki pędzelkiem 004. Utwardzamy przez 30 sekund. Dyspersją oprószamy neonową syrenką w kolorze pink, delikatnie masujemy powierzchnię paluszkiem, nadmiar strzepujemy miękkim pędzelkiem. Całość pokrywamy wet lookiem. Dlaczego nie pomalowaliśmy koloru od razu na małym i wskazującym? Z dwóch powodów. Po pierwsze, podjeżdżaliśmy pod skórki pędzelkiem, więc nie chcieliśmy, żeby produkt gdzieś się minimalnie cofnął, a po drugie, nie chcieliśmy, żeby top zdążył ostygnąć, kiedy będziemy wcierać w jeden palec, a drugi będzie czekać, aż się nim zajmiemy. W związku z powyższym, wcierając syrenkę, zawsze pracujemy palec po palcu. Na kciuku robimy to samo co na środkowym, uzyskując neonową syrenkę na podkładzie La Bamba. Wykładamy na szkiełko Ave Neon i La Bambę i zabieramy się za serdeczny paznokieć. Pędzelkiem 007 tworzymy pierwszy trójkąt tuż przy skórkach. Najpierw kontur, a potem wypełnienie. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z kształtu, możemy go skorygować pędzlem do żelu 6 wytartym w wipe-offie. Posłuży nam jak gumka. Wkładamy zdobienie do lampy na kilka sekund na przymrożenie. Na środkowym paznokciu robimy trójkąt w tym samym miejscu, ale tym razem w kolorze La Bamba. Utwardzamy przez 30 sekund i po utwardzeniu przycieramy paznokcie wipe-offem. Na serdecznym malujemy dwa równoległe pasy do obu krawędzi trójkąta. Następnie je wypełniamy i utwardzamy przez 30 sekund. Puchatym pędzelkiem obsypujemy strzałkę neonową syrenką w kolorze pink i wcieramy ją w powierzchnię paznokcia. Nadmiar strzepujemy miękkim pędzelkiem. Na paznokciu wskazującym wykonujemy taką samą strzałkę, zaczynając od boków i je wypełniając. Zanim utwardzimy, porównujemy z poprzednim paznokciem, aby do siebie pasowały. W razie potrzeby korygujemy kształt pędzelkiem żelowym w rozmiarze 6, uprzednio zamoczonym w wipe-offie. Utwardzamy przez 30 sekund. Obsypujemy dyspersję, prusząc na powierzchni neonową syrenkę w kolorze orange. Masujemy. Usuwamy nadmiar pyłku miękkim pędzelkiem. Obydwa paznokcie pokrywamy tip-topem i wkładamy do lampy na 30 sekund. Nabieramy tip-topa na 004 i aplikujemy go na górny trójkąt i na mokrą powierzchnię posypujemy neonową syrenkę w kolorze pink. Strzepujemy nadmiar i przymrażamy. To samo robimy na serdecznym paznokciu. Pruszymy neonową syrenką w kolorze orange. Wkładamy do lampy na 30 sekund i po utwardzeniu pozbywamy się nadmiaru produktu przy pomocy miękkiej szczoteczki. Na paletkę wykładamy supermat i również pędzelkiem 004 pokrywamy nudziakowe części paznokci. Przymrażamy i zabieramy się za drugi palec, również selektywnie pokrywając nudziakową część supermatem. Całość utwardzamy przez 30 sekund. Pora na finalne wykończenie zdobienia pędzelkiem 007 i żelem Arte Brillante w kolorze białym. Nabieramy odrobinę produktu, dosłownie na czubeczek pędzla. Naszą 007 prowadzimy powoli pod kątem 45 stopni. Jeśli boicie się, że kichniecie, albo że zetrzecie już kawałek fragmentarycznej, wypracowanej linii, to zanim przejdziemy do drugiej strzałki, przymrozimy zdobienie przez około 5 sekund. Tworzymy obrys, prowadząc powoli pędzelkiem. Utwardzamy przez 30 sekund. Po wyciągnięciu ręki z lampy przecieramy dyspersję cleanerem Super Shine z pozostałych 3 paznokci. Następnie polerujemy czystą już powierzchnię czystym wacikiem, upewniając się, że dyspersja jest dokładnie ściągnięta. I gotowe! I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy spodobały się Wam nasze syrenkowe zdobienia i pamiętajcie, że cały czas trwa promocja na kod ARTISTA. Syrenka nie będzie kosztować 7 zł, tylko 4, do wyboru 11 przepięknych kolorów. Korzystajcie. Do zobaczenia. Cześć!